Cześć, jestem Jarek i dzisiaj zabieram Was na Uniwersytet Opolski. Prawie 4 godziny jazdy. Jestem już w Opolu. Jest za 26. Konferencja zaczyna się za kilkanaście minut. Czas, żeby szybko przebrać się i biegiem na wykład otwierający. Super wykład wprowadzający ANSI, PASI i próba spojrzenia na to, czym współcześnie są granice. A oprócz tego, i to chyba najważniejsze, w końcu po ponad roku jedna z pierwszych konferencji na żywo. To przynajmniej dla mnie możliwość spotkania ponownie osób, z którymi od lat współpracuję. Jutro ciąg dalszy. Jest godzina 7. Szykuje się intensywny dzień. Najpierw śniadanie, potem zaczynają się obrady konferencji. Dzisiaj chyba 5 bloków do samego wieczora. Będzie intensywnie. Śniadanie było pyszne. Czas biec na sesję. Obrady trwają. Niesamowita konferencja. Z kilku powodów. Po pierwsze, i to chyba najfajniejsze, w końcu w częściowo post-covidowej rzeczywistości jest możliwość, aby się spotkać. To zupełnie inny komfort pracy. 50 osób, około 15 online. Reszcie udało przyjechać się tutaj do Opola. Mnóstwo ciekawych referatów. Granice to jest to, co interesuje wszystkich, którzy pojawili się na tej konferencji. Historycy, prawnicy, socjologowie, politolodzy i wiele innych dyscyplin. Wszyscy spoglądają na to, co dzieje się na obrzeżach państw. Szczególnie teraz, kiedy mamy presję migracyjną, kiedy mamy zmieniający się porządek międzynarodowy, ale też kiedy na przykład w Europie współpraca transgraniczna między wieloma państwami ma się tak dobrze jak nigdy wcześniej. Chwila przerwy. Skończyła się kolejna sesja obrad. To czas, żeby spojrzeć na sam uniwersytet. Uniwersytet Opolski to jest bardzo fajny uniwersytet. Stworzono go w roku 1994, acz wcześniej, jak w przypadku wielu uczelni, istniała tutaj inna szkoła, której kontynuatorem jest obecny uniwersytet, a mianowicie Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Rok 1994 to oczywiście czas transformacji. Powstaje nowa uczelnia i ona dzisiaj liczy około 15 000 studentów. Uniwersytet mały, a przynajmniej nieduży, ale bardzo dynamiczny. Jeden z kilku dosłownie polskich uniwersytetów uczestniczących w konsorcjach, które otrzymały od Komisji Europejskiej status uniwersytetów europejskich. Pozostałe polskie to duże uczelnie. Bardzo fajny jest też kampus. On jest położony blisko Starego Miasta. Mały, niewielki, kompaktowy, o takim bardzo fajnym klimacie. Tu jest wszędzie blisko, tu się czuje akademicką atmosferę. Mimo że ten kampus nie jest stary. Czuć tutaj ducha uniwersyteckiego.
mały przykład badań prowadzonych tutaj w Opolu, mocno osadzonych w lokalnej kolorystyce politycznej, kulturowej, etnicznej. Najnowsza książka Ethnic Diversity and Local Governance Quality z kluczowym pytaniem, czy w regionach, w których są mniejszości narodowe, etniczne, kulturowe i językowe, łatwiej czy może trudniej rządzić i dlaczego? Przerwa w obradach i oczywiście to jest okazja, żeby chwilę odetchnąć, zobaczyć też miasto. Dobry uniwersytet to nie tylko sama uczelnia, ale to również miejsce, w którym on się znajduje. Opole jest naprawdę fajne. Jestem pierwszy raz w tym mieście. Kampus, jak mówiłem, jest całkiem blisko Starego Miasta, a Stare Miasto jest kompaktowe, mnóstwo knajpek. Tu zapewne kwitnie życie studenckie. Jest przytulnie, jest ciekawie, jest też historycznie. Opole, centrum Śląska Opolskiego, to oczywiście historia wpływów niemieckich, polskich, czeskich i to widać w tym mieście, widać w architekturze, widać w dziedzictwie, widać też w kulturze i kuchni. Jest godzina 11. Dzień był bardzo intensywny, ale bardzo ciekawy. Zostały jeszcze rzeczy do zrobienia na jutro. Przede wszystkim dzisiejsza poczta, wszystkie te maile, które przychodziły przez cały dzień. Muszę też spojrzeć jeszcze na moją prezentację. Jutro od rana zaplanowany jest mój panel. Za chwilę zaczyna się mój panel. 6 speakerów i główny problem COVID, zamykanie granic i koniec mitu Europy bez granic. Panel właśnie się zakończył. Dynamiczna dyskusja, mnóstwo fajnych pomysłów. A konferencja powoli się kończy. Jeszcze wykład zamykający i z powrotem do domu.